Cześć, witam Was serdecznie na kanale u Białego. Jako że dawno nie było nic o ostrzeniu, a znajoma mnie obdarowała takim właśnie cudem, postanowiłem nagrać taki filmik. Mam nadzieję, że komuś to pomoże, bo temat chyba nie jest tak mocno rozpowszechniony, jak ostrzenie właśnie takich ostrzy od Thermomixów i robotów kuchennych. Znajoma powiedziała, że to są drogie te ostrza. No, czy nie dałbym rady naostrzyć? Podjęłem wyzwanie. Oczywiście robię to pierwszy raz, więc tu nie chcę się mądralować. Uznałem, że prawdopodobnie powinno to się fajnie udać naostrzyć na właśnie takiej ostrzałce systemowej. Nie musi być akurat taka od ostrego. Ja to akurat polecam, ponieważ jest dobra, sprawdza się. Oczywiście porządny serwis, wszystkie tam podzespoły można sobie dokupić do tych ostrzałek, także polecam tego gościa, tego Allegrowicza, jak to się mówi. Fajna współpraca, cieszę się, że od niego kupiłem, ale to wiadomo, każdego sprawa. Taka może mini reklama, ale to tak po przyjacielsku, ponieważ naprawdę fajny producent tych ostrzałek. Spoko gość, polecam. Tak na marginesie, bo chyba nigdy tego nie zdążyłem zrobić. No ale wracając do tematu, noże od Thermomixów, noży lub jakichś tam robotów kuchennych. Na gastronomii może mocno się nie znam, ale spróbuję to właśnie naostrzyć. Taką ostrzałką plus musimy mieć takie diamentowe pręty. Oczywiście możemy to ostrzyć inaczej. Jeżeli macie jakieś doświadczenia, piszcie w komentarzach. Ja chętnie o różnych ciekawych rzeczach, które ostrzyliście i jakie ostrzyliście, chętnie poczytam, poglądam. Interesuje mnie ten temat. Też mi się różne rzeczy trafiały, typu maczety, katana, miecze, jakieś szable, nożyczki, inne cuda. Jedyne, z czym sobie nie poradziłem chyba przy ostrzeniu, to jest ostrze od maszynki fryzjerskiej. Jeszcze tego nie mogę przerobić. To na szlifierce akurat taśmowej. Tutaj akurat na szlifierce taśmowej i na takich zwykłych kamieniach nie da rady za bardzo ostrzyć, ponieważ niektóre ostrza tu są proste, niektóre są zaokrąglone na zewnątrz, a niektóre są zaokrąglone w środku. Ostrzymy z jednej strony, ponieważ tu jest ostrzenie jakby jednostronne i gdybyśmy ten kamień tutaj sobie płaskim kamieniem ostrzyli, no to zobaczcie, nie dojdziemy, ponieważ mamy tutaj taką przerwę i zrobią nam się zęby. Kiedyś to właśnie przerabiałem ten temat, jak ostrzyłem noże typu sierp, też puściłem o tym filmik. Zachęcam do oglądania, ponieważ sierpy się też właśnie ostrzy takimi okrągłymi kamieniami, prętami. Także do zaokrąglonych ostrzy, szczególnie zaokrąglonych w sierp, czyli do środka, ostrzymy takimi właśnie prętami. Ja mam ich, tu w sumie są 4, bo jeden jest uszkodzony, ale 3 gradacje. W planie mam na końcu to poskórkować i oczywiście przy ostrzeniu, jak będę zmieniał gradację, delikatnie od spodu zbieramy drut. Będę nagrywał tak etapami, bo nagrywam telefonem. A dlaczego teraz nagrywam telefonem? Bo w telefonie mam lepszą ostrość, mogę bardziej pokazać te ostrze i tak dalej. A znowu GoPro słabo łapie ostrość i światło, ale można niby tam sobie zaczepić na głowę, jest wygodniej, wtedy mam 2 ręce wolne. Tutaj niestety no muszę w jednym ręku trzymać telefon. Pokażę w ogóle, że jakąś mam kartkę, że ten nóż jest tępy. W ogóle zresztą nie trzeba. Zobaczcie, tu w ogóle, aż przesuwam całą strzałkę. Tu w ogóle to jest stępione całkowicie, każde ostrze jest stępione. Zobaczymy, jak to właśnie wyjdzie. I tak, kąt ostrzenia jest dość wysoki, dość duży. Ja próbowałem ustawić około 45 stopni, ale tutaj mi blokuje ta miseczka, to jest stal na pewno nierdzewna. Po prostu ten diament już nie chce tu głębiej wchodzić, bo haczy o tą miseczkę i sobie opuściłem kąt na jakieś 42 stopnie. Czyli zrobiłem kąt ostrzenia około 42 stopni. No i co nam będzie niezbędne przy takich właśnie wynalazkach? Ja uważam, że przy w ogóle ostrzeniu noży, nożyczek, nawet możemy pominąć nieraz ten kątomierz, bo żeby sobie tą krawędź tnącą, o ile jej nie zmieniamy, żeby się dopasować, znaczymy sobie markerem i później przejeżdżamy sobie tak jak tu diamentem i jak widzicie po prostu delikatnie jak sobie przejedziecie,
to zbieracie ten marker i widzicie, ile tego ostrza zbieracie. No bo po co ja mam jego zbierać dużo, jak mamy tu tylko sobie tą krawędź tnącą wyrobić. I wtedy sobie sprawdzamy, czy ona bierze nam całością i dopasować się do takiego oryginalnego kąta. Tak jak mówię, chciałem na 45 stopni, ale tu jest problem, bo to jest takie niegramotne. Wszelkie dziwne rzeczy, wiadomo, ostrzy się wszystko inaczej, trzeba mieć jakieś przystawki. Tutaj to ładnie wchodzi, ale no na 45 stopni, żeby ten diament, żeby tutaj się, ten pręt, żeby tu się zmieścił, żeby nam tutaj nie rysował. Choć pewnie no mógłbym to obkleić, aczkolwiek teraz jest taki w miarę tu luz, więc nie powinno mi tu nic szurać, żeby w miarę od początku po prostu te ostrze poprowadzić do samego końca. Tak jak mówię, mam 3 gradacje, zaczynam od tej najgrubszej, no wiadomo, na końcu jak już postrze wszystkie te noże, tu jest 4 w sumie noże, jak postrze 4 to jeszcze poskórkuję, no i oczywiście zrobimy jakiś tam test na kartkach, nie wiem, może jakieś produkty gastronomiczne przyniosę. Także działam, zaraz Wam pokażę mniej więcej jak to idzie, oczywiście jedną ręką, więc tak jak mówię, to będzie etapowe. No i pomalowałem jeszcze raz markerem, pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda. No tu trzeba troszeczkę kombinować z tym podejściem. Zobaczcie, raz przejeżdżamy i mamy już mniej więcej pokazaną taką krawędź, którą nam ten kamień zbiera. No i trzeba tu ostrożnie pracować, nie? Myślę, że chyba lepiej będzie takimi całymi przeciągnięciami. I oczywiście tak sobie pracujemy równomiernie, bez większego nacisku. Tym bardziej, że te nasypy diamentowe, one są, wiadomo, to nie są takie idealne, bo są dość tanie rzeczy z Chin, więc nie naciskamy dobrze, bo jeden z kamieni, oczywiście zareklamowałem, przysłali mi kolejny. Właśnie to było zakupione u Ostrego, u niego jest fajna gwarancja. Jeden z tych kamieni, chociaż nie jego wina, bo on to gdzieś też akurat kupuje. I ten nasyp diamentowy trochę na tym najdrobniejszym kamieniu poschodził. No i dostałem, że tak powiem, w gratisie. No i za zamieszanie też jakieś tam gratisy mi dorzucił, więc naprawdę poważny, normalny człowiek do współpracy. Nie oszukał, nie wybrzydzał, nie zwalał na nikogo, tylko dosłał kamień. No i oczywiście powoli sobie zbieramy ten materiał, jakbyście to robili. Oczywiście mówię, jak macie jakieś sposoby, to chętnie i inne sposoby, to chętnie jestem otwarty na oczywiście naukę i wiedzę. Jak Wy to robicie, czy w ogóle to robicie. I oczywiście jak zbieramy, to patrzymy, czy pod spodem zawsze palcem, przepraszam że za brudne łapy, ale robiłem auto, od razu bym powiedział z kanału, wyszedłem do ostrzenia, ale jak mówią, brudne ręce to oznaczają czysto zarobione pieniądze. No i wyczuwamy sobie tutaj od spodu, czy nie wychodzi nam właśnie ten drut. I tak naprawdę tym grubszym kamieniem ostrzymy do czasu, jak nam wyjdzie ten już delikatnie tu drut, taki zadziorek od spodu. Wtedy możemy sobie, ja to akurat tak robię, być może ktoś ma lepsze pomysły, delikatnie sobie tutaj takim, no tu mam tysiączek akurat kamień, delikatnie sobie to po prostu, delikatnie sobie to od spodu zbiorę ten drut, bo zawsze go musimy troszeczkę zebrać i później zmienię sobie na drobniejszy kamień. Ta sama sytuacja, jak delikatnie już wyczuję minimalnie ten drucik tutaj, znowu sobie ściągnę, zmienię na najdrobniejszy i przy każdej gradacji robimy tak samo w zasadzie jak przy ostrzeniu noży. No wiadomo, jak już poobracam na ostrze wszystkie te 4 ostrza, to później wkręcę sobie stropik w imadło, żeby było wygodniej i delikatnie jeszcze przeciągnę na tym stropie. Jadę właśnie w ten sposób. Tutaj w zasadzie no nie każdy ma swoją technikę, swoje ruchy. Można ostrzyć w ten sposób, ale no wydaje mi się, że przy zaokrąglonych lepiej jest jednym przeciągnięciem, czyli delikatnie dopychamy i jedziemy
w tym przypadku w lewo. Czyli jednym delikatnym ruchem i tak do skutku, aż nam po całości aż nam wyjdzie ten drut. Wtedy to oznacza, że cała krawędź tnąca została już zrobiona i wtedy zmieniamy gradację. Zbieramy jakimś drobnym kamyczkiem od spodu ten drut i zmieniamy gradację. Można pewnie też nawet i chyba z tropem, wydaje mi się, że można by było od spodu ten drut zebrać, ale ja akurat mam tu drobne różne kamienie, 1000, a nawet drobniejsze, 2-3 tysiące, więc takim jednym przeciągnięciem, 2-3, żeby to delikatnie tylko zebrać od spodu. No tak to robię w przypadku noży jednostronnych. No i powiem Wam, że już krawędź wyprowadziłem, ale jest to bardzo pracochłonne, mimo że te ostrza są malutkie. Nie ma tu podejścia, tu postanowiłem jednak obkleić ten krążek, który się kręci, ten ze stali nierdzewnej, żeby po prostu go zabezpieczyć, bo jednak bardzo dużo ruchów. I tak naprawdę przy tym kącie 42 stopnie, to widzieliście, że markerem tylko troszeczkę było jakby zaznaczone, prawie że końcówką, a ta krawędź tnąca przy tym kącie nam się zrobiła dość szeroka. Myślę, że jest tu, kurczę, zbierało prawie do 3 mm gdzieś mniej więcej, 2,5-3 mm. No i jest ten drut. Wyczujecie go oczywiście jak po tym ostrzu sobie przejedziecie, że będzie takie chropowate. No i od tej strony, jak przekręcicie na drugą stronę, to taki, no będzie taki zadziorek. Ja postanowiłem go usunąć jednak tym okrągłym pręcikiem, najdrobniejszym. I po prostu w miarę na płasko będę starał się takimi ruchami pozbierać ten drut. O, bardzo ciężko to jest umocować, zobaczcie, nawet to się przesunęło, więc praktycznie co zmianę ostrza trzeba będzie sobie tym markerem dopracować ten kąt ręcznie. I kurczę, widzę, że sporo roboty przy tym właśnie zaokrąglonym ostrzu i myślę, że właśnie zrobię pierwsze te dwa, te drugie, też ten sierpik. Jak zrobię te sierpiki, to później na te po zewnętrznej stronie, które tu jest ostrze, zaokrąglone w drugą stronę i te proste ostrze chyba przerzuca się na normalne płaskie kamienie. Zobaczę, czy one podejdą w ogóle, zobaczymy, jak to w dalszym ciągu będzie wyglądało, bo tu nie ma po prostu miejsca, przeszkadza ten właśnie środkowy element, chyba że jakby to jakoś inaczej zamocował, ale nie widzę tu możliwości. No i pewnie przy tych właśnie ostrzach bardziej prostych, czyli jak będę ostrzył na płaskich kamieniach, postaram się ten kąt zmienić na może 50 stopni albo nawet trochę więcej, dlatego że tu jest ostrzenie jednostronne, no i jest to sprzęt, którym wiem, że i się kruszy lód, twarde rzeczy, więc ten kąt jak będzie za ostry, tak jak tu ta krawędź będzie zbyt taka ostra, agresywna, to ona po prostu będzie się szybciej tępić, czyli lepiej zrobić kąt taki bardziej, no siekierowy, tak? Taki bardziej siekierowy kąt, no bo to wiadomo, to nie ma golić, tylko ma tam rozdrabniać jakieś tam warzywa, owoce, czy tam nawet z tego, co znajoma mi mówiła, że lód, no a lód jest twardy, więc przy takim ostrym bardzo kącie będzie wyrabiał to ostrze bardzo szybko, więc przy tych nie mam tu innej możliwości, no bo ten kamień mi tutaj, ten diament, ten pręcik mi tu blokuje, więc te sierpiki zrobię tak jak ten, dwa, a tamte spróbuję troszeczkę inaczej, troszeczkę ten kąt większy zrobić. No i powiem Wam, że schodzi, już siedzę tu długo, a że i tak miałem wcześniej pracę i to jak widać po rękach brudna robota, spawanie, cięcie, gięcie i młotowanie. I powiem Wam, musiałem się wspomagać, yerba mate już wypite, no i jeszcze na wzmocnienie pyłek pszczeli, polecam dla zdrowotności, żeby tu mieć powera w garażu. I powiem Wam, że nabiera to już troszkę smaczku, ale zauważyłem, że warto jest przekręcać, czyli jak już tutaj zjeżdżamy z gradacjami na drobniejsze, czyli ileś tam przejazdów, ruchów robimy, a później wziąłem sobie 1000 i 1500 delikatnie i najlepiej jednak mi było
na płasko ten drut zebrać takimi okrągłymi ruchami. Czyli troszeczkę, powiedzmy, przejazdu w tym z prawidłowej strony, tam gdzie jest krawędź tnąca pręcik. Przekręcamy na drugą stronę, jak już nam ten drut wyjdzie i go tysiączkiem, w zależności jaką będziecie mieli gradację, bo tak jak teraz lecę na średniej, wziąłem sobie troszkę 1000, teraz 1500, czyli wiadomo, czym niżej tutaj zjeżdżamy, z drugiej strony też niżej i tak bardziej na płasko, żeby nie zrobić tu krawędzi tnącej, tylko pozbierać właśnie ten drut. Pierwsze ostrze uważam za zakończone, więcej co już nie ma hetać. Co jeszcze mogę dopowiedzieć, jeżeli zbieracie ten drut, można użyć takiego też koreczka, jak już taki jest ten drut drobniejszy, jak już dopracowywujecie tą krawędź tnącą, jakiś taki koreczek od wina miękki, albo jakieś miękkie drewienko i po prostu po tym ostrzu troszeczkę przeciągnąć, żeby ten drut zebrać, no i później jeszcze parę ruchów z jednej, z drugiej strony na drobnych gradacjach. Mam tu karteczkę, pokażę Wam jaka jest różnica. Kurczę, tak ciężko, przypatrzę Ci w kamerę, ale może się jakoś to uda pokazać. O, no jakoś tak w miarę akceptowalnie. No normalnie kartkę tnie, włosy trochę goli i tą skórę zbiera, więc wiadomo, dwustron, no jak widzimy, trochę goli, ale akurat nie do tego to jest, więc to raczej do innych zastosowań. Oczywiście, żeby nie było, ja każde noże, każde sprzęty, jak komuś ostrzę, to później myję, szoruję, odkażam, odsedzam jakimiś płynami na alkoholu, także zawsze oddaję czyściutkie, żeby nie było, że ja sobie tutaj po skórze czy brudnymi łapami biorę. Zawsze po sobie to solidnie myję, to co oddaję komuś, więc jest zdezynfekowane. Działam dalej. No i drugie to wewnętrznie wklęsłe ostrze już zrobione. Te poszło trochę lepiej, ponieważ inaczej jest tutaj zbudowane. Mogłem je trochę dalej odsunąć i mogłem całym, powiedzmy, całą długością pracować tego kamienia i nie opierał mi się tu, nie przeszkadzał o tą część kręcącą się, więc to drugie poszło szybciej. Mogłem troszeczkę podnieść się z kątem. Kąt mierzyłem 43 stopnie, czyli jeżeli będziecie ostrzyć, to prawdopodobnie wychodzi, że tu są kąty pracy między 40 a 50 stopni. Może 50 być za bogato, ale no powiedzmy średnio w granicach 40-45, chociaż myślę, że 50, jeżeli by ostrzałka wydała i no to by było trochę mniej roboty, ten kąt by był mniej agresywny, mniej roboty. Aczkolwiek no myślę, że między 40 a 45 powiedzmy, że będzie super. Zobaczymy przy dalszych tych prostych ostrzach, żeby ten kąt nie był za ostry. Też, no i co jeszcze, jak ostrzycie, obracajcie sobie od czasu do czasu ten pręcik na drugą stronę, po prostu żeby on się ścierał równomiernie pracował, no i będzie Wam to się równomiernie zużywało. No tutaj właśnie przy tych dalszych ostrzach zacząłem chyba od najgorszego tak naprawdę. Dobra, jadę dalej. A właśnie efekty tego drugiego, no pokażę Wam chociaż z grubsza, że też jakoś tam kroi. Oczywiście opiera mi tutaj łapka, ale jakoś tam. Kolejne ostrze już działam. Te proste, powiem Wam, te proste ostrze jest tak naprawdę, nawet nie zmieniałem kąta, zwykły płaski kamień i tak naprawdę tutaj mamy fajnie, bo możemy szybciutko, chyba najłatwiejsza strona, najłatwiejsze ostrze, bo możemy robić szybkie ruchy całą długością po całej powierzchni. Kamień jest szerszy, więc to bardzo szybko idzie. Więc tak w zasadzie jak noże. Później obracamy na drugą stronę. Bierzemy, ja akurat teraz takim 120 jadę kamieniem, więc tu sobie wezmę na przykład 400.
i delikatnie zbieram ten drut, ewentualnie jeszcze koreczkiem, ale koreczek to raczej przy mniejszych gradacjach. No i po kolei będę jechał powiedzmy 240, 600, 800 i 1000. Także te na pewno bardziej wypieszczę. Kąt jest tak naprawdę agresywniejszy, podejrzewam, niż w oryginale. No ale na pewno to narzędzie będzie, podejrzewam, no nie chcę się przechwalać, czy akurat będzie dłużej ostre niż oryginalnie, ale na pewno tak mi się wydaje, że będzie ostrzejsze, no bo kąt będzie agresywniejszy, więc myślę, że będzie to agresywniej cięło, mieliło, czy co to robi. Nie wiem, nie używam takich akurat urządzeń, no ale pewnie powiem właścicielce tego ustrojstwa, żeby po prostu nie wrzucała twardych rzeczy, bo będzie tak wychuchane na ostro, żeby tak bardzo twardych rzeczy nie wrzucała, żeby po prostu tego nie szczerbić, nie tępić i dłużej to wytrzyma. Działam dalej. Niedługo już koniec, bo to akurat dobrze idzie. Te proste ostrze, no jeszcze mam te okrągłe na zewnętrznej, ale myślę, że też płaskim kamieniem to pójdzie w miarę przyzwoicie. No i ostrzenie tego ostrza od Thermomixa uważam za zakończone. Delikatnie przeleciałem na skórce, ale za bardzo nie ma jak, ze względu na to, że te ostrza właśnie są takie półokrągłe. A też żeby nie przesadzić, nie wyjałowić, bo za dużo jak poprzeciągacie na jakichś skórkach albo drobnych gradacjach, nieraz ostrza, szczególnie nierdzewne, zauważyłem, że tracą swoją taką agresję cięcia. Aczkolwiek tu podgładzenie może nie zaszkodzi, bo mi się wydaje, że w tym przypadku takiego ostrza wolniej się będzie trochę tępić, jak nie będzie takich właśnie zadziorów, czyli może będzie ciut mniejsza agresja, jak wygładzimy, ale dłużej będzie ostrze jak gdyby no, w takiej swojej sprawności, że tak powiem. Musicie mi uwierzyć, że jest dużo ostrzej niż, bo tak jak zawsze mówię, uważamy przy ostrzeniu, bo zobaczcie, krwi się trochę polało, trochę się dziabnąłem, ponieważ to jest takie niegramotne. Na wielu filmach o ostrzeniu też o tym właśnie mówię, że uważajcie, a szczególnie przy takich dziwolągach, gdzie tu z każdej strony macie czubek, ostrze, więc nie problem gdzieś tam się zahaczyć. Przyniosłem rekwizyt, jabłuszko, no bo to służy raczej do chlastania żywności. Oczywiście jabłuszko później zjem. No muszę Wam to tak pokazać, żebym nie uderzył w imadło i nie potępił, nie zwalił całej roboty. I żebym siebie też nie pociął, nie? O, jabłko ucieka. To muszę... Kurczę, powiem Wam, że cięcie będzie. Zmienię troszeczkę trajektoria. No i dobra, wracamy. Musiałem troszeczkę inaczej to zamocować, bo mi uciekało. No nadal ucieka, więc nie ma jak... Jeszcze jabłek w imadle to ja nie miałem. Kurde, w ogóle uciekło. To jeszcze raz. Cięcie numer 2. No jak teraz się nie uda, to jabłko chyba od razu zjem na Waszych oczach. A jeszcze muszę uważać. No praktycznie można obierać je. Hop, hop, hop. Hop, hop. Weźmiemy drugie ostrze. Tak, żeby nie dziabnął i siebie, i o imadło. Zobaczcie, można tak naprawdę samą skórkę obierać. O. O. Teraz weźmiemy jeszcze jakieś inne. Nie używam dużej siły, bo to jabłko mi tu ucieka, ale jak widzicie fajnie kroi, można nawet jabłko obierać, czyli praktycznie działa jak nóż. Ostre, fajne, da radę coś takiego naostrzyć, ale od razu mówię, że jest to bardzo pracochłonne, bo to są jak nie patrzeć 4 ostrza, każde musimy ustawić, do każdego się dopasować, przestawiać ostrzałkę i tak dalej, więc dużo bardziej pracochłonne niż nóż. Myślę, że 2, 3, nawet spore noże w tym czasie pewnie bym naostrzył spokojnie. No ze 2 duże to na pewno. Tak z odbudowaniem krawędzi tnącej całkowicie. Także idę myć rączki po pracy, bo ja nie myję w trakcie pracy, tylko po pracy, dlatego miałem trochę brudne. I zapraszam do innych moich filmów. Subujcie, lajkujcie, jeżeli coś to pomogło. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.